Let's go live. Siemano. Jak się ma? Jestem Blessina, I am BB Pro. Boom! Yes, that will be today in English. First time I will explain in Polish language why. Siemano wszystkim. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa. Jest u mnie kolega z Dublina, którego myślę, że większość z Was kojarzy. Bardzo przemiły człowiek. Odwiedził mnie, jest u mnie już kilka dni i z tej całej spontaniczności postanowiliśmy nagrać dla Was live, bo mieliśmy zrobić sobie mały wywiad na kanał YouTube. Stwierdziliśmy z Blessingiem, że jest możliwe to, żeby nagrać live'a po prostu dla Was. Nie mamy za dużo czasu. Chciałem to zrobić tak, żebyście coś z tego dla siebie wynieśli. Także zaczynamy. Teraz będzie prowadzona rozmowa w języku angielskim. Mój angielski nie jest zbyt dobry, także muszę Was uprzedzić o tym, że niestety ja angielskiego się za dużo nie uczyłem w swoim życiu. Tyle co znam, to znam gdzieś tam z ulicy i jakiegoś tam doktoratu na pewno nigdy nie napiszę z języka angielskiego. Ale z Blessingiem się dogaduję od kilku dni. Jest to bardzo ciekawy człowiek. Chciałbym go przy Was zapytać o to, jakie ma plany związane z karierą w bodybuildingu. Także specjalnie dla Was, ode mnie z domu, zaczynamy. Hey Blessing. What's up, man? What's going on, man? What's going on? Jak się ma, man? Jak się mam? I am good, I'm good. What I want to say to people is that, something about you, about your career, you know. And I know you from a few days we are together, and I know you from private side, but the people want to know who is the blessing AWODIBU, because everyone is thinking so you are the funny bodybuilder, Yeah, that's the right. funniest bodybuilder on the world, okay, but tell me something about your sports career. When this was started and how? I mean, Blessing is just a young guy, you know, born in Africa, grew up in Dublin, and he's chasing his dream, you know. And yeah, I started working out at a very young age, when I was 14, you know, because I was very skinny. So that's what drove me to lifting, and I love it. I fell in love with it, and then I started competing in 2011. I was 19 years old when I did my first competition. I did pretty well in my first competition, so I loved the whole experience. I love being on stage. I fell in love with the whole process. So ever since I've been competing, and last year I turned pro by winning 5 competition in a row, 5 international competition in a row, and then I earned my pro card, including the Arnold Classic. When I won my heavyweights. I won the heavyweight and I won the overall, and I was qualified and I earned my pro card. And right now, I'm taking a 1 year off season, so I can prepare and improve my physique and make my pro debut next year. Yes. You know, compete with the pro. You know, it's been always my dream to be able to step with the pro and maybe one day make it to the Olympia. You know. Okay. So I've been working extremely hard for this for the last couple of years, and I'm happy to see my hard work paying off. Okay. Yeah, man. I will try explain this in Polish. Okay. Blessing zaczął swoją karierę w 2011 roku. Było tak, że było zawsze to jego marzeniem, żeby zostać kulturystą. Do tej pory realizuje się w tym, ma jakieś konkretne plany, żeby w przyszłości zdobywać najwyższe laury w tym sporcie. Jest bardzo ambitny, co pokazał przez ostatnie kilka lat, aczkolwiek dopiero w zeszłym roku zdobył kartę pro, startując w 5 zawodach i wygrywając je pod rząd. Jest to jego wielkim osiągnięciem. Blessing jest facetem, który przyjechał do Irlandii z Afryki
tam nie wiodło mu się zbyt dobrze. Od młodzieńczych lat pracował ciężko na to, żeby coś osiągnąć, żeby coś zdobyć. I dzisiaj to miejsce, w którym jest, zawdzięcza tylko i wyłącznie swojemu uporowi, temu, że ciężko sobie to wypracował. Także to jest tyle, co nam powiedział do tej pory. Mam nadzieję, że odpowiednio to przetłumaczyłem. So I hope so. Say I explained this good, but I am not sure. I am not sure because I'm sure you English- did your best. Your Okay. English is good. I can understand you perfect. Okay, thanks. You know. What else? I want to ask you about your future for sure. I know because we spoke last time, but tell the people what do you plan in bodybuilding? I mean, in bodybuilding, I have a dream to be among one of the greatest bodybuilder to ever grace the planet Earth. I'm working extremely hard today, and I strongly believe in this that in the future my name will be, among one of the greatest to ever do it. I'm extremely taking my time, and I'm still young. I'm 26 years old. I have all the time in the world, so I don't have to do anything crazy. And when it comes to hard work, that's my middle name. So I believe strongly that my future in bodybuilding is extremely bright. And as well, man, I like to get into a lot of things. As you know, I make videos. I make funny videos. I'm just including comedy into my fitness lifestyle. And in the future, maybe I would like to go into acting, and maybe you never know, see me in a movie someday. Because right now, I'm just building the social media, just to have as much fans as possible all over the world. Yes. As you know, social media is extremely important when it comes to sport like this, just to get your name out there, get you been seen. I mean, it increases your opportunity. When you have a lot of followers, a lot of fans from all over the world. So yeah, this is my plan, man, and I just want to make bodybuilding fun. And I mean, if you look at Arnold was it was exciting, it was exciting. It was an exciting bodybuilder, and he wasn't boring, and he liked to be funny. Yes. And he went from bodybuilding to movies and to all sort of things. So this guy, Arnold, is one of my biggest inspiration, my role model, and I plan to follow his footstep, because a lot of bodybuilders nowadays, they're too. It's like they're too serious, they're not creating interesting content for the bodybuilding fans, and that's why bodybuilding community is so small, because we're not in the mainstream of the media. Yes. Because I mean, it's not fun. The guys I know, a lot of guys are very boring, and this is things that I wanted to change. So I want to add some comedies into my lifestyle. I want to show the younger generation that the sport is fun. You can do it and have some fun and live a good life and be normal. Because a lot of people doesn't see bodybuilders as being a normal person. Yeah. But we are normal. Because you are bigger, so that people are scared you. People are scared, and a lot of us are teddy bears. We're armless, so that's what I'm trying to show, I'm trying to change all this. Yeah. That look, we have a good sense of humor. Yes. We're human too. We love to laugh. We love to make other people laugh, and we have talents, I will try to explain this in Polish now. Więc tak, Blessing kiedy pamięta, pracuje na to, żeby jego nazwisko, jego imię było rozpoznawalne w świecie. Zależy mu na tym, żeby wybudować te swoje media społecznościowe na tyle, by mieć jak najwięcej fanów, którzy będą go śledzić, podziwiać, być może będą brać z niego przykład. Inspiracją dla niego był Arnold Schwarzenegger, który gdzieś w tym jest taką ikoną kulturystyki i w pewnym momencie po prostu przełamał pewne stereotypy. Tak samo jak Arnold kiedyś, tak samo Blessing teraz chciałby zrobić w ten sposób, żeby przełamywać stereotyp gościa, który jest napakowany, głupi, myśli tylko o siłowni, i pokazać ludziom, że
każdy kulturysta może być tak samo człowiekiem i mieć takie same sytuacje jak my wszyscy w życiu. Stara się być zabawny w tym, co robi, przekonuje tym do siebie ludzi. Ma ogromną rzeszę fanów na ten moment na Instagramie czy na Facebooku. Blessing świetnie radzi sobie z tym, żeby pozyskiwać nowych followersów. Ludzie oglądają go z chęcią ze względu na to, że to, co robi, jest zabawne, ale gdzieś za tym wszystkim też idzie jakaś merytoryka. Blessing jest osobą, która jest postrzegana jako zabawny kulturysta, tak jest kojarzony, tak śmieszny koleś, ale jest też sportowcem. Jego sylwetka mówi sama za siebie. 123 kg żywej masy, którą wybudował, i to nie było wcale takie proste. To nie jest tak, że on ma mega genetykę i dlatego to wszystko wyszło. Także on cały czas do przodu po to, żeby zbudować swoje imię, żeby pokazać większej rzeszy fanów to, w jaki sposób on postrzega świat. Tell me something about your last competition. Last year was it this, and in this year do you plan something? What was in the last competition? Where was it? Last year, you know, if you guys are following me on social media, you guys noticed last year I did 6 shows, and I won 5 overall, including the Arnold Classic in a row, and I placed second in the World Championship, which was my last competition, which I think was one of my worst one, because you know, I mean, if you do 6 shows in a row, I mean, towards the end of the year, my body was just so messed up, and my body was just done, you know, because it was too much pressure on my body. So that's why at the World Championship, which was the last competition, I didn't look my best, you know, but I still placed second in the world, you know, which is last year was a crazy achievement for me. And I was able to grab my pro card, earn my pro card, and now this year I'm gonna take the 1 year off just to add more mass so I can compete with the best in the world. Hopefully next year, and hopefully make to the Olympia, you know. Okay. W ostatnim roku Blessing miał 6 takich ważniejszych występów, które pozwoliły mu na to, żeby pod koniec zawodów gdzieś tam uklasować się generalnie na drugim miejscu w jego kategorii wagowej FBB. Nie wiem, czy to chodziło o Europę czy świat, ale generalnie no, zdobył to, co chciał zdobyć. Zdobył kartę pro, skończył sezon na drugim miejscu, ponieważ w ostatnich zawodach jego forma nie była według niego zachwycająca. Mówi, że ma co poprawiać. Na pewno chciałby zbudować jeszcze więcej mięśni, jeszcze lepszą sylwetkę sobie wypracować, tak żeby w przyszłości startować z najlepszymi i walczyć tylko i wyłącznie o te najlepsze laury. Blessing w rozmowie ze mną wczoraj powiedział mi, że na ten rok raczej nie planuje żadnych poważniejszych startów, nic się nie kroi na to, także ten rok będzie takim rokiem na odpoczynek dla niego i kolejny sezon po prostu chciałby z jeszcze lepszą sylwetką, z jeszcze większą masą mięśniową wejść na scenę i zgarnąć wszystko, co tylko da się zgarnąć. Yeah, is it about the competition? What we spoke yesterday, you said so this season is off, yes? Yeah, this season is off. Yes, that's I told it, but yeah, if you will be the champion of the world, if you will get everything what you want to get in bodybuilding, what later? What you want to do later if you will be the best man in the world? I mean, you know, if I could make my dream a reality, you know, one of my biggest goals in life is to be able to show to the younger generation, Yes. you know, that it is possible, you know, that no matter where you're from, you know, no matter the color of your skin, as long as you have a dream, you know, you matter, you know, and you can anything is possible, and you can come from absolutely nothing to become, I mean, everything, you know, in the world. So, you know, I plan to, you know, share this positive vibes to the world, you know, try and reach out to as many people as possible,
And you know, this is my biggest dream, and I believe one day it will become a reality. You know, and I just want to be able to show the world that it is possible. You know, I want to represent this. I want to represent positivities. You know, I want to represent something positive, something great. You know? So this has been my dream, and maybe after bodybuilding, go into the movie scene. You know, I want to do a lot of things, man. You know, I just don't want to be a bodybuilder. I want to be so much more than a bodybuilder. You know, so this is one of the reasons. Tell me, for yourself or for people? For people, you know, just again, I mean, to inspire. You know, like yesterday we had I'm here in Netherlands now in in a vitamin shop with yourself, you know, and we see a lot of younger people coming. You know, they were even a lot of them does not work out, you know, but they follow my comedy videos, and they thought I'm quite inspiring, which is a blessing for me. You know, it makes me feel like I'm on top of the world. To be able to inspire the younger generation, for them to look at me and see positivities, you know, for them to look at me and see that, wow, it is possible. You know, it doesn't matter what the goal is. It doesn't matter how big the dream is. They can make it a reality, you know. Because I mean, right now I can say I'm living my dream. You know, I get to wake up every morning to do what I love. You know, this has always been my dream. You know, a lot of people dream this, but you know, it's very hard for them to you know, but you have to do something. You have to be able to. You have to pour in the work. You have to believe. You have to stay consistent. You know, you have to really believe in yourself. You have to speak it. You have to be able to see it. So you have to visualize. You know, you have to visualize all these things. You know, because you have to believe that thoughts become things. You know, the what you think about, what you think about regularly, it will come to pass, you know. It's coming. Because again, this is law of attraction. You know. I will try to explain now. Okay. It's quite long. It's quite long. Więc tak, Blessing chciałby na pewno być mistrzem świata. Blessing na pewno chciałby zdobywać laury, ale to w którymś momencie dochodzi do tego, że masz już wszystko. Zapytałem go, co będzie potem, jeżeli już zostanie tym mistrzem świata, jeżeli zdobędzie wszystko, co tylko chciał zdobyć w kulturystyce, bo on tym żyje, to jest jego marzenie. Co dalej? Co on by chciał ze sobą zrobić? Powiedział mi, że on w momencie, kiedy już osiągnie wszystko, co chce osiągnąć, bo teraz zdobywa to krok po kroku, chciałby zrobić coś dla młodych ludzi, dla młodej generacji. Ostatnie 2 dni spędziłem z Blessingiem na spotkaniach z fanami tutaj w Holandii. Przychodzili młodzi ludzie, w większości byli to ludzie w przedziale wiekowym 16-20, powiedzmy 2 lata. Spotykali się z nim, podziwiali go, jest rozpoznawalny, bo gdzieś tutaj, gdziekolwiek się nie ruszyliśmy na ulicy, czy to Rotterdamu, czy Hagi, czy Amsterdamu, Blessing od razu był rozpoznawany, a ludzie pytali, czy mogą zrobić z nim sobie zdjęcie. On jest przykładem dla młodych ludzi. On w tym momencie wie, że ta generacja, która teraz obserwuje jego poczynania, bawią się tym i jarają się tym, że Blessing robi te śmieszne filmiki, które są interesujące i czasami pouczające nawet. Za kilka lat będzie podziwiała go jako sportowca, będzie podziwiała go jako człowieka, który pokazał im coś. Bo pomimo tego, że on jest kojarzony z taką otoczką komedianta, robi coś śmiesznego po to, żeby zainteresować sobą ludzi, to jest też bardzo skromnym, poukładanym facetem. Uwierzcie mi, że ma w głowie poukładane i chciałby to przekazać dalej. To, co mówił teraz tutaj do Was, jest tak, że on sobie wszystko to, co teraz zdobywa, zwizualizował, marzył o tym, myśli o tym i wtedy to realizuje. Taki przekaz ostatnio też dostałem od Karola Stuglika, który jest trenerem Blessinga na co dzień. W zeszłym tygodniu mieliśmy tutaj takie małe seminarium, w którym Karol uczestniczył. Miałem też przyjemność z nim obcować. Pozdrawiam serdecznie Karola. To samo, co teraz Blessing przekazuje Wam, to samo ja usłyszałem od Karola.
taki sposób myślenia, wizualizowania sobie przyszłości w jakiś sposób umacnia nas, pozwala nam na to, żeby zdobywać szczyty, żeby otrzymywać od życia to, co chcemy otrzymać. Także w ten sposób myślcie, jeżeli chcecie osiągać to, co ludzie, którzy gdzieś tam są rozpoznawalni z tego czy z tamtego, są popularni, tak jak Blessing, on spełnia swoje marzenia. Dlatego, że wizualizuje sobie przyszłość, wie, jak ta przyszłość ma wyglądać, chce tego bardzo i on chciałby po tym, jak już zostanie mistrzem świata, zdobędzie wszystkie laury, a ja wierzę, że tak będzie, bo jest naprawdę kosa kulturystą, poza tym jest wspaniałym człowiekiem, po tym on chciałby przekazać to dalej. Chciałby, żebyście w ten sam sposób myśleli i potrafili budować swoją przyszłość z tego, w jaki sposób generuje się ona w waszej głowie. Także myślę, że to będzie na tyle. I think so we can finish because it's 20 minutes. We don't have too much time today. We have to go train still. That's right. Because it's important. To jest tyle. Zapytałem Blessinga o to, jak startował, powiedział wam. Zapytałem o to, jakie ma plany. Powiedział o tym, w jaki sposób podchodzi do bodybuildingu, do ludzi, co chciałby przekazać. Myślę, że jeżeli będziecie śledzić kanał, to gdzieś na kolejnych materiałach pojawi się jakiś filmik z treningu z Blessingiem, mojego treningu, w którym nie wiem, co się będzie działo jeszcze, bo jeszcze z Blessingiem nie trenowałem, nie mieliśmy okazji przez ostatnie kilka dni. But today he wants to finish me on the gym, yes? Yeah, that's right. Yeah. Kill you. He wants to kill me. Yeah, we do some arms. Some arms. Some arms. No, dzisiaj zrobimy łapy. Biceps. Dzisiaj zrobimy łapy, biceps będzie spuchnięty. Chyba dam radę, no zobaczymy. No. Także postać Blessinga kojarzona przede wszystkim z tym, że jest najśmieszniejszym kulturystą, to jest też człowiek, to jest też facet z ambicjami, to jest też ktoś, kto ma coś do przekazania. Po to dzisiaj poszedł ten live, żebyście wzięli do siebie to, co Blessing tutaj mówił, a w jakiś sposób sobie to w głowie ułożyli i próbowali wizualizować, żeby w przyszłości zdobywać szczyty tak, jak on to robi. Dla niego było to możliwe, praktycznie od zera wystartował i teraz jest na szczycie, a dalej widzi kolejne szczyty, które chciałby zdobywać. Także życzę wam, żebyście w przyszłości zdobywali te szczyty tak samo jak Blessing, żebyście chociażby próbowali, bo ja jeszcze nie wiem, czy zdobędę jakikolwiek szczyt, na pewno kulturystą nie będę, ale coś chciałbym wam przekazać, chociaż żebyście próbowali część siebie pchnąć dalej. To zawsze powraca. So, if is it all, then we can go to train and we are finished. I hope so. Is it a lot of people who wants to get something from us today? Maybe someone, guy from the new generations come over a few years to us and say, hey, I am now the top because you told me a few words. That's right. Hey, bez pracy nie ma kołaczy. Bez pracy nie ma kołaczy. No work, no bread. Yes. So thank you for now. And we are going train. We eat first and we go train. No, only train. Not We eat. Don't eat, man. We eat and we train. No, we eat. We eat. Eat? No, you eat. Okay. No more coffee. I've had enough coffee. Yeah, byliśmy z Blessingiem w coffee shopie. Śledźcie fanpage, będą ciekawe materiały. Śledźcie tutaj na YouTubie kanał, u Blessinga na YouTubie kanał, śledźcie. Na pewno zobaczycie niebawem coś bardzo śmiesznego. Dobra, trzymajcie się, dzięki za dziś. Mam nadzieję, że pierwszy live w moim wykonaniu jakoś się udał. Jeżeli chcielibyście więcej wywiadów, to dawajcie znać, kciuk do góry i do zobaczenia. Hej, see you guys. Do widzenia.